Wyjazd do Nowej Zelandii to oczywiście niesamowita przygoda. Warto się do tego porządnie przygotować. Istnieje wiele drobnych kwestii, które mogą Ci ten wyjazd zdecydowanie ułatwić, więc pozwól, że porozmawiamy dzisiaj na ten temat. Kwestia pierwsza i oczywiście zaraz po lotach najważniejsza. Jako Polacy nie potrzebujemy wizy turystycznej do Nowej Zelandii. Wystarczy tylko ETA, Electronic Travel Authorization. Wypełnia się formularz w aplikacji i kosztuje to około $100. ETA pozwala na pobyt w Nowej Zelandii na 3 miesiące. Ubezpieczenie podróżne jest zdecydowanie zalecane, jednak nie jest obowiązkowe, ponieważ w Nowej Zelandii każda osoba w sytuacji awaryjnej może się udać do szpitala i uzyskać darmową pomoc. Również w przypadku akcji ratunkowych w górach nie pokrywacie kosztów. Praktycznie wszędzie można zapłacić kartą, czy to polską, Revolutem, Wise, tylko w większości przypadków będzie się to wiązało z prowizją, około 2%. Karty zagraniczne są w Nowej Zelandii traktowane zawsze jako karta kredytowa, więc na przykład jak będziecie płacić na terminalu, trzeba wybrać opcję, że jest to karta kredytowa, inaczej czasami nie przejdzie. I z ciekawostek w Nowej Zelandii karty płatnicze nazywa się EFTPOS. Bierze się, jest to... Czym jest EFTPOS tak naprawdę? Czym jest EFTPOS? Electronic Funds Transfer at the Point of Sale. W praktyce karta EFTPOS jest to karta płatnicza, którą można płacić w sklepach, ale nie można nią wykonywać transakcji w internecie, bo nie jest to Visa ani Mastercard. I w większości przypadków przy otwieraniu konta bankowego w Nowej Zelandii dostajemy właśnie kartę EFTPOS za darmo, a za kartę płatniczą typu Visa, Mastercard trzeba zapłacić. Jeśli chcecie kupić lub wynająć auto, będziecie potrzebować międzynarodowego prawa jazdy albo tłumaczenia prawa jazdy na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Oczywiście w Nowej Zelandii obowiązuje ruch lewostronny, włącznie z ruchem pieszych na ulicach i na szlakach. Proszę zwracać na to uwagę, bo jest to frustrujące. I tu ciekawostka, której często nikt nie wie, jak się prowadzi. Po lewej stronie myślelibyście, że po prostu wszystkie zasady się zmieniają, ale jeśli chodzi o pierwszeństwo na skrzyżowaniach, to dalej ma to pierwszeństwo osoba po waszej prawej stronie. Trochę to nie ma sensu, większość turystów o tym nie wie, więc polecałabym uważać na każdym skrzyżowaniu, bo ludzie nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Ubezpieczenie auta jest dobrowolne. Jednak serdecznie polecam, bo kosztuje to z $25 miesięcznie. Karty SIM i internet. A przez wiele lat była to kwestia problematyczna. Internet mobilny w Nowej Zelandii był zawsze bardzo drogi, wolny i często nie było zasięgu. Teraz ta sytuacja się zmienia dzięki firmom oferującym kartę eSIM. W naszym przypadku wykupiliśmy Rocket Mobile i za $35 miesięcznie mieliśmy nielimitowany internet, co jeszcze parę lat temu było niewyobrażalne, dlatego serdecznie polecam sprawdzić opcję eSIM, jeśli macie taką w telefonie, bo są zdecydowanie tańsze niż normalne firmy telekomunikacyjne. Z przydatnych aplikacji do podróżowania po Nowej Zelandii zdecydowanie Campermate. Jest to darmowa aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie darmowych kempingów, ale też tych płatnych opcji. Można tam też wyszukać fontanny z wodą pitną, prysznice, pralnie. Moim zdaniem w Nowej Zelandii jest to najlepsza apka do vanlife'u wszelkiego rodzaju. Do sprawdzania cen na stacjach paliw aplikacja Gaspi. Może się to wydawać niepotrzebne, ale są duże różnice między stacjami paliw. Oczywiście najtańsze są stacje paliw bezobsługowe, jest tych sieci kilka. Warto zastanowić się, zanim pojedziemy gdzieś w bardzo odległe rejony, bo może się okazać, że tam nie będzie stacji albo paliwo będzie bardzo drogie. Oczywiście wybierając się do Nowej Zelandii warto zabrać ubrania na każdą pogodę, bo jest to nieprzewidywalny kraj. A ostatnio byliśmy przez 3 miesiące, wiosna, lato i mieliśmy wszystko od śniegu, burz, upałów. They're taking two hobbits to Isengard.
Zdecydowanie przyda się dobra kurtka przeciwdeszczowa, pułówka i klapki. Najlepiej przyjechać od razu ze swoim sprzętem kempingowym i górskim. Ewentualnie zaopatrzyć się na miejscu w sklepach takich jak Macpac czy Katmandu. Są to takie trochę odpowiedniki półkowo od Decathlonu, bo wszelkiego rodzaju Patagonie i tak dalej. No nie polecam kupować tutaj, chociaż są dostępne. Słońce w Nowej Zelandii jest brutalne. Bardzo łatwo o poparzenia słoneczne. Zdecydowanie krem z filtrem 50, smarować dużo. Kwestia zakupów. Najtańszy supermarket to Pack and Save, niestety dostępny tylko w większych miastach. W drugiej kolejności to pewnie będzie New World. Zdecydowanie warto zaopatrzyć się w większych miastach, bo ceny produktów spożywczych w mniejszych miejscowościach potrafią zaskoczyć. Najtańsze żarcie to Pizza Hut i Domino's. Da się jeszcze dostać pizzę za $5, ale no to już bardziej mówimy o 6-7. Jeśli chodzi o lokalną kuchnię, moim zdaniem Nowa Zelandia jest pod tym kątem trochę uboga. Raczej skończycie jedząc żarcie chińskie, tajskie, hinduskie albo paje na stacjach. Ewentualnie jak ktoś lubi fish and chips w każdej wiosce. I jeśli chodzi o tanie zakupy niespożywcze, to w Nowej Zelandii jest bardzo dużo sklepów z używanymi rzeczami, tak zwane op-shopy. Praktycznie w każdej miejscowości jest chociaż jeden. Można tam się zaopatrzyć zarówno w odzież, jak i sprzęt kempingowy, meble, książki, odzież. Większość rzeczy, jaka może Wam się przydać, prawdopodobnie jest dostępna w op-shopie, jeśli chcecie zaoszczędzić. Adapter do gniazdek, konieczność. Najlepiej zaopatrzyć się przed przylotem tutaj, bo na miejscu nie są one łatwo dostępne i kosztują zdecydowanie więcej niż po prostu na Allegro. Jeśli wybieracie się w sezonie letnim, trzeba się przygotować na tłumy ludzi i między innymi, jeśli chcecie odwiedzić obie wyspy, prom trzeba bukować z wyprzedzeniem, bo w grudniu nie będzie, powtarzam, nie będzie miejsc z dnia na dzień. Wszelkiego rodzaju chatki, płatne kempingi, wszystko co fajne w grudniu i w styczniu prawdopodobnie będzie trudno dostępne, więc wszystko trzeba bukować z wyprzedzeniem. Oznacza to też, że jeśli wynajmiecie auto, bo planujecie spać na darmowych kempingach, co serdecznie polecam, trzeba się przygotować na to, że te bardziej popularne kempingi zapełniają się przed godziną 18. Jeśli będziecie używać aplikacji Campermate, tam w komentarzach często ludzie uprzedzają, które te lokalizacje są takie, że tam naprawdę trzeba przyjechać wcześniej. Czy to mówimy o kempingach dookoła Queenstown, Wanaki, Wellington. Wszystkie te miejscówki zapełniają się bardzo szybko. Może się okazać, że będziecie w sytuacji, kiedy w okolicy nawet te kempingi płatne będą zajęte, mimo że kosztują po $100 za noc, to wszystkie będą wykupione. I jeśli wybieracie się w góry, co serdecznie polecam i uważam, że wyjazd do Nowej Zelandii bez odwiedzenia gór zupełnie nie ma sensu, to muszę Was wszystkich uprzedzić, że można się zdziwić. Szlaki w Nowej Zelandii są dużo dziksze, nawet bardzo popularne szlaki piesze w Nowej Zelandii nie są doprowadzone do takiego stanu jak w Europie. Poza Great Walkami. Great Walki generalnie wszystkie serdecznie polecam. Bardzo przyjemny szlak oznaczony, wszystko super. Oczywiście trzeba bukować z wyprzedzeniem. Wszystkie inne szlaki piesze naprawdę z odrobiną pokory trzeba do tego podejść, dobrze się przygotować. Tutaj z całego serca apel o to, żeby dbać o przyrodę i nic po sobie nigdzie nie zostawiać. Przy takiej ilości turystów dużym problemem
stają się śmieci, papiery toaletowe porozwalane. Nowa Zelandia to jest bardzo mały kraj. Przyjeżdża tam mnóstwo ludzi i niestety zdarza się często, że nadużywają tej gościnności, no i psują to wszystko dla pozostałych ludzi. Lokalsi się w końcu wkurzą i skończy się. Skończy się spanie za darmo w fajnych miejscach i trzeba będzie płacić te 100 czy 200 dolarów za każdą noc. I na koniec coś, o czym się mówi, ale moim zdaniem trochę za mało, czyli sandflies na południowej wyspie. To są takie bardzo małe muszki, które gryzą jak komary, albo i gorzej, nie wiem, nie porównam tego, ale zostają po tym ślady, swędzi to jak cholera, przylatują chmarami i naprawdę nie chcecie tego doświadczyć, więc spray na owady, najlepiej jak w aucie macie moskitiery. Są rejony lepsze i gorsze, ale z całego serca Was proszę, jeśli wybieracie się w góry albo do lasu, albo gdzieś na odludzie, zabierzcie ze sobą jakiś spray na owady, bo jak się do Was sandfliesy dobiorą, życzę Wam powodzenia. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś przydatnego. Jeśli Ty wybierasz się w najbliższym czasie do Nowej Zelandii, zostaw mi komentarz na dole. Chętnie się dowiem czegoś o Twoim wyjeździe. I do następnego! Try not to hold me down, feel alive.